Podjechaliśmy już pod świątynię i tutaj jest takie wiadro tradycyjne, w którym robi się sos rybny, ponieważ ta wyspa słynie między innymi z sosu rybnego, nie tylko z wina, które się tylko tutaj robi. I tutaj historia jest taka, podejrzewam u jakiegoś blogera innego, vlogera, youtubera. Sorry. Że tutaj jak wypływali na połowy, to było bardzo dużo wypadków, bardzo dużo jakichś sztormów i pewnego dnia tutaj postawili świątynię z latarnią morską i wszyscy myślą, że w świątyni jak się będą modlić, to dało. Ale nie, że chodziło o latarnię morską. Chodziło o to, że te skały się wybrzuszyły na górę po jakimś sztormie i wtedy oni pomyśleli, że to znak od Boga i najpierw tam małą kapliczkę wbudowali, potem wybudowali już tutaj całą świątynię i się tutaj modlą i od tego czasu... Cwany mnich postawił świątynię z latarnią morską i mówi, teraz jak się będziecie tu przychodzić i modlić, to żaden statek nie zatonie. Takie są cwania. No. Więc to tak wygląda, a tam jest jeszcze druga, też sobie podejdziemy. Fajnie, bo jest jedno obok drugiego, a dzisiaj idziemy też do Grand Worldu. To chyba był właśnie ten pierwszy posąg, który powstał. Proszę, zobaczcie, jak się... Jak to fajnie wygląda. No, nie można odmówić, że ta wyspa ma swój niesamowity urok. Wiadra zajrzeć. Wiadro jest pełne. Pokrywkę ma. Ale no zobacz, no jest pięknie tutaj. O, pływa tam coś. Czy to ryba? Co to było? Nie wiem, nie widziałam. Gdzie, w którym miejscu? Kościół. Kościół. Tak jest. Jakaś większa ryba. Jakaś większa ryba. Zobaczcie, tutaj ważki. To jest coś, co mi się marzy. Tak. Marzy mi się tatuaż z ważką. Można tam wejść do skał. Tak. Nie wiem, czy tak można filmować, ale... Mnich nie miał za ciekawej miny, jak zobaczył, że filmuje, wiesz? Nie wchodziłam dalej. Zobaczcie, to jest latarnia morska. Tutaj pięknie wygląda plaża. Jest bardzo wąska. No ma tutaj trochę śmieci. No trzeba przyznać, że bardzo fajnie, że my mamy hotel właśnie z prywatną plażą. Każdemu, kto przyjeżdża tutaj, na pewno to polecam. Są podobno jakieś beach bary, ale my do niego nie trafiliśmy, więc nie wiem, jak to z tym wygląda. A o tej świątyni nic nie wiem. Ale zobaczcie, jaka jest zupełnie... One są bardzo podobne tak do tych chińskich. Te irlandzkie zupełnie inaczej wyglądały. Zupełnie inne kolory. Są takie unikatowe. No nie wiem, jak w Chinach to wygląda. Nie chcę wchodzić do środka. Ale no zobaczcie, tak to wygląda tam. Wszystko o tyle bogato zdobione. Przepych. No chyba nie chcą, żeby wjeżdżać skuterami. Nie wiem, czy to jest już otwarte. Ale zobaczcie. Będziemy szli przecież dalej. No nie, zobaczcie, jaki pomnik. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. A ty nie jest ten, co opowiadali o nim? Może być. Co ten? No. W takim w ogóle odludziu. Przygotowane są jakieś tam chyba miejsca już, żeby sobie podjechać i zaparkować od tego. Teraz w Grand World. Tutaj się zaczyna. I jest
zdecydowanie więcej lokali na dole wynajętych, ale mieszkania też są puste. Teraz jedziemy chyba do chińskiej dzielnicy, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, co ustawiłam pierwsze. Zobaczcie, bambusy już tutaj są. Słychać muzykę. Właśnie to tu ustawiam. No, właśnie tu ustawiłam. Zaraz gdzieś trzeba porzucić. Tak, ojej, już tam widać. Tak, można wejść, tylko trzeba gdzieś zostawić skuter. No tak, oni tam nawet w cieniu zostawiają, więc spoko. Jesteśmy w One World. Zostawiliśmy skuter i idziemy się przejść. Mieliśmy najpierw iść do Chinatown, ale zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, ten budynek z bambusa. Cała konstrukcja jest właśnie z bambusa zrobiona. Jest dzisiaj mega gorąco, słuchajcie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Pełno mega fajnych pomników. Bardzo bujna roślinność. I zobacz tam motylek na tym paluszku. A tutaj to zobacz. Rzeźba. Taka najbardziej znana, o tam chyba jest. Nie, nie wiadomo. Chyba takich, których nie znamy po prostu. Nie znają. Nie znają. A tutaj jest pomnik, no chyba samej Matki Natury. To jest taki chyba najbardziej znany, na wszystkich filmach on jest pokazany. O, zobaczcie, tam są zjeżdżalnie dla dzieci. W takich kwiatach, ale super ukryte. No bardzo pięknie tu jest. Ej, też jest niesamowicie gorąco. No ale chyba na jakąś mrożoną kawę to ja zaraz będę chciała wyskoczyć. O, fajny robak. Fajny, to zobacz, tam jest Pegasus. Wielkie mrówki. Ciekawe, czy Antek by sobie z nimi poradził. Co tam, Antoni, jak myślisz? Dałbyś im radę? Nasz pogromco mrówek mały? O, konkretna. No i zobaczcie, tutaj jest więcej takich restauracji, marketów. Zresztą jak jechaliśmy tą drogą, to miałam wrażenie, że ona już też swoje przeżyła, więc pewnie też już ten jest trochę dłużej. O, patrz, jest też plaża. Kurczę, nie wzięliśmy znowu kostiumów. No dobra. To jest jednorożec, a nie ten, co u nas w Łodzi postawili, jakiś płaciewny. No, to jest jednorożec, takiego proszę w Łodzi postawić. Konkretny. Fajne, tak, z takim zadaszeniem. Bardzo fajne, dają dużo cienia. A tutaj rzeczywiście ten cień się przydaje. O, zobacz tutaj, jakie też fajne rzeźby. Takich... Fontanna jest sukienkę tworzy, no. Tak, super to wygląda. Zobaczcie. Idziemy do Chinatown, Wejście płatne chyba, nie? a tam się kryje Wenecja. Water taxi tam jest, to będziemy pływać. Będziemy pływać. W Wenecji nie pływaliśmy. W Wenecji jeszcze mnie nie było z Ja tobą, byłem. ale ze mną cię nie było. Byłaś? Byłam z Luizą A, okej. na wycieczce. A, ale są otwarte. Więc nie płacimy. Ojej, no naprawdę, człowiek się przenosi. Niesamowite. Śmiesznie, bo wczoraj było Koloseum, była Grecja, były tak Rzym
Gdzie jest Chinatown i Wenecja? A to są chyba pokazy, o której są jakoś musical instrument showtime. My weszliśmy, jak to się mówi? Od zaplecza. Za kulisy. Za kulisy. Proszę bardzo, to jest ciężka robota w wodzie. Ale jakie fajne stroje mają. Syn rybaka. Ojciec mówi, weź się za łowienie ryb, a nie machanie figurkami. Zabawę lalkami. Tato, ale ja to lubię. Z tego są dobre pieniądze. Oni ręcznie malują te kapelusze. Ręcznie wyszywają? Tak. Coś takiego, tak, wyszywają je. Fajnie to wygląda. Jakiś amfiteatr jest. Tak, tu też są jakieś tam pokazy. Ale śmieszne, bo na scenie jest woda w środku, tak jakby, nie? No widzisz, tam też tymi pacynkami. Chodź tam, pójdziemy zobaczyć. Przejdziemy dookoła i idziemy dalej. W tych lampionach jest coś magicznego. Jest czar. Jest czar. Dodają taki naprawdę super klimat. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Ojej, nie zoom. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Oczywiście wszyscy was nagabują. Standard. Znaczy ty się celem. Czekaj, czy ta łódka kosztuje 35 000? A nie, to lody. Tutaj. No i za water taxi z Pepsi zapłaciliśmy za dwie osoby 450 tysięcy dongów. Proszę? Ale po prostu, słuchajcie, oni mają to zasłonięte, a ta łódź nie była zasłonięta i po prostu Mamy jajek. smażone jajka raz. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, kolorowe, wszystko. Wietnamska Wenecja. Wietnamska Wenecja. I tutaj jest dużo więcej rzeczy pootwieranych. Można z paru miejsc wyruszyć tym water taxi. Jest... Zginęło, co? Naprawdę, przez chwilę. Tak. Tutaj są, bo też jest welcome gate. Wszędzie gra taka bardzo przyjemna muzyka. Oczywiście, że ten, jak luksusowej sali jesteśmy, nikogo nie ma, takie opuszczone miasto. No, Chyba Wenecja o 5 rano. no chyba tak. I też gdzieś tak poszliśmy, że tak było pusto w nocy, jak byliśmy w Rzymie. Tak było super. Tutaj tam będzie taki właśnie, że takie ładne zdjęcie, coś. Taki w ogóle futurystyczny most. Przyciągam uwagę. Turysta. Nasz klient. Bogatszy klient. Płynie. Ale myślę, że tu zostaniemy wieczorem. Tutaj w ogóle też jest jakiś market, a drogi są raczej dobre i są też poświetlane, więc nie ma problemu, żeby wracać późnym popołudniem do domu. Okulary się kupi, bo jest duży wiatr, dużo owadów. A, no właśnie. A tu gdzieś Znaczy, był okulary taki niesłoneczne. niesłoneczne zerówki.
Się musimy zacząć brać zerówki też ze sobą na te wyjazdy. A też było jakieś tam takie miejsce, że miało być jakieś takie właśnie bardziej zakupowe. A tutaj też jest ten, taki zegar. Big Ben. No, Nie, to chyba jest ta kopia z Wenecji właśnie tej wieży. no chyba tak. Gdzieś miała być, a nie pamiętam. No chyba tutaj. Placu Świętego Marka. Tak. Chyba to. No ale jest tutaj tak pięknie, uroczo, te kolory tych kamienic. Cisza, fajna, cisza, spokój tu jest. Tak, taka. Takiego zgiełku wietnamskiego. No nie, można tutaj naprawdę odpocząć. Bardzo mi się podoba ta wyspa. Ja wiem, że to jest komercyjnie i wiem, że to nie ma wiele wspólnego z takim prawdziwym Wietnamem, ale nadal mi się bardzo podoba. Na takie czasy, gdzie chcecie trochę liznąć kultury i tutaj coś zobaczyć, to jest spoko. Jedzenie jest bardzo tanie, są czartery z Polski. My wracamy właśnie czarterem Rainbowa. Czartury z lotu, więc też na pewno podróż będzie dużo przyjemniejsza niż Air Arabian, którym lecieliśmy do Tajlandii. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Nie można powiedzieć, że nigdy więcej. No nie, jak bilety będą za 1500. Cena czyni cuda. Cena czyni cuda, tak. Ale rzeczywiście lepiej, jak mieliśmy tą przesiadkę, a nie 10 godzin ciągiem. Są też budki czerwone. Misiowo! Idziemy sobie tylko zerknąć tutaj, jak to wygląda, bo szczerze mówiąc raczej mało nas interesuje Muzeum Misia. Zobaczcie, tak to tutaj wygląda. A i tam na górę się wchodzi. Ale bardzo, bardzo ładna kopuła. Ojej, ale pali. Słuchajcie, dobrze, że się posmarowaliśmy 50. Zobaczcie, jaki pomnik. Nie wiem, to jest z jakiegoś filmu? Nie wiem. Jak ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć? No i co? Tutaj mamy jakieś torby. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Sukieneczki. Gdzie on idzie? Marcin, a gdzie ty idziesz? Porn Club? Chyba się nie utrzymał, bo jest for rent albo for sale. Ale chyba to nie było to, o czym myślimy, bo są kwiaty pokazane na tym. Jak to można się pomylić w innych językach? Otwórzcie! Nic nie widzę. Śmieszne. Są takie różne dzielnice porobione. Tu jest Malorka, tam były Indochiny. Czegoś specjalnie nie widziałam, jakiejś tam specjalnej różnicy. Dobra, później się nie nabijajcie ze mnie za bardzo. Inaczej się mówi, jak się trzyma kamerę i się mówi do niej, niż tak normalnie, no To nie? wyjmij bagietkę z ust. W Wietnamie trzeba jeść bagietki i sajgonki. Uroda zupełnie niepodobnie. No mieli być piloci z Karaibów. Jak wyszło? Zobaczcie tutaj. Trochę jak w Łodzi. Tutaj te budki chyba będą o 17 otwarte z jedzeniem. Tak gdzieś patrzyliśmy na tym, bo to pewnie jest ten nocny market. No to zobaczymy, ile będziemy tutaj. Czy doczekamy, czy już będziemy wracać. Marcin sobie zamówił loda. Ale weź mi trochę obróć go, a nie mi zasłaniasz tym. Chciałam pokazać, jak on dobrze wygląda. No, w kokosie. Kokosie. I jemy go z takim widokiem. Wygląda plaża. Bardzo przyjemnie. To są nawet miejsce zrobione, żeby w razie czego, jak będzie grill kiedyś.
Marcin już wiem, że idzie na huśtawkę. Ja ponagrywam, ja idę zobaczyć jak woda. Ale na pewno cieplutka. Plaża fajna. Tu jest trochę szerzej. Ja nie wiem, czy tu nie jest nawieziony ten piasek specjalnie. Bo nigdzie nie widziałam takiej szerokiej plaży tutaj. Zobaczcie, jaka fajna tam jest wysepka. O Jezu. Ta plaża jest niesamowita. W ogóle nigdzie indziej niż w Polsce nie widziałam banana, a tutaj jest. Ale jest taki malutki. Tam nie wiem, może z 4 osoby wchodzą. U nas w Polsce to tam z 10 pewnie. Ale jest super. Marcin, ta woda jest niesamowita. To jest tak, że im bliżej plaży, tym bardziej pusto tutaj jest w tych... To nie jest 5 rano. To nie jest 5 rano. Zobaczcie, fajne. Trochę taki Singapur nam przypomina. No. Wersja, Ale zaraz wyjdziemy... Wietnam. Śmieję się, że zaraz wyjdziemy tam, a tam będzie ta nazwa tego jakby dystryktu, tej ulicy, że to jest jakieś tam miasto, no nie? I tam była Majorka, tam był tam ten Chiny, coś tam. Ale dużo jest też takich małych posągów tutaj. Więc w ogóle śmiesznie jest. Jak w Łodzi. Misiu Szatek. Siuszat. To jest kotek i pan zakochany w pięknej nieznajomej. Gdzie ty tam panią podłapujesz? I zobaczcie, tutaj jest taki dom strachów nawet. Mała wyspa, znaczy największa w Wietnamie, Phu Quoc. Zobaczcie, ile ładowarek do elektryków. Mało tego, jeszcze jest po drugiej stronie. Ale to jest tak pusto. Zobaczcie. Bardzo dużo aut elektrycznych tu jeździ. I właśnie ten V, którym jechaliśmy. No tak, właśnie o tym mówiłam, że to są właśnie tutaj wietnamskie. Ich jest bardzo dużo tutaj. Ale nie są oczywiście to jedyne marki samochodów. Zobaczcie, to wygląda. No my tu jesteśmy już, tu jesteśmy prawie sami. Naprawdę. Sprawdzałam, że tutaj niby... O, Starbucks jest nawet. Z pierwszy taki komercyjna rzecz, którą tu widzę, bo ani McDonalda, KFC tam na Krabi w Bangkoku, no to były, tak? A tutaj nie wiedziałam nic takiego, więc Starbucks jest tutaj w ogóle pierwszą rzeczą, która jest taka komercyjna typowo. Sieciówka. Zobaczcie. Taki trochę Disneyland. A, no i właśnie, mówiłam, że sezon jest tutaj niby od grudnia. My mamy dzisiaj 9 listopad i jest super. Naprawdę. Polecamy. Gorąco słychać. Tak. Zabrałam nas do fabryki sosu rybnego. Ale tak, to jest tu. Red Boat Fish. No ale to nie, to chyba tam się zwiedza. Bo tutaj jest to. Fish sauce. I tutaj jest druga. No i nie wiem w sumie, czy na którą się zwiedza, czy nie. Zwiedzać? Nie, dobra, chyba damy sobie spokój. I zobaczymy, Turysty. tam jest i ten. O, pies czeka. No. Ale śmierdzi tutaj sosem rybnym. No nic. Spadamy stąd. To chyba nie o to nam chodziło. No, groźny pies. No, Chyba turyści nie przychodzą. chyba tu nie. Zostałem wyrobiony w robotę ważenia. Szef kuchni. Nie chcę tego robić. Nie zamawiaj mi nigdy, kurwa. Sam sobie wymyśliłeś. Przyniosła mi masło, cebulka się smaży. Ej, ale super to wygląda. No rób to, bo ja to spalę wszystko, no. Przecież to Kochanie, przecież ty umiesz gotować. No umiem, no. Gdzie jest regulacja? To jest za duży ogień, mniejszy. Na mały, mniejszy. Pali się masło.
Fajnie, bo O Jezu, ale to ładnie pachnie, to masło jak się pali. I mamy... fajnie robię dla gościa odem. Powiedział, kurwa, przyjechać dziś moda, Co vloger, on tam chciał? vloger kulinarny. Pani nas nakrzyczała, chcieliśmy zjeść bakłażana, a bakłażan też trzeba usmażyć najpierw, więc fajnie. Nie fajnie. To jest pan Maruda. Była taka knajpa koreańska tam z grillem, ale ja mówię, zobacz jak super, tam jest bardzo dużo ludzi, ale mówię, wiem, że tam nie pójdziemy, bo ty nie lubisz takich rzeczy. Nie, ja płacę, to mówię jak mi ktoś robi, a nie sam robię. Sam to sam mogę w domu robić. A nie, bo kuchenka nie wiadomo jak działa i... To jest jakaś trawa chyba cytrynowa, żeby tak nadać smaku temu masłu. Ja on cały czas nie odrywał ze mnie wzroku. Ja też. Dobra, szef kuchni w akcji. Ale całkiem niezłe wyszło. Bardzo dobrze. Bardzo Co dobrze. pani sobie życzy? Ja sobie zjem tego bakłażanika. Jak wysmażoną wołowinkę? Ja bakłażanika zjem teraz. Bakłażanik jeszcze nie doszedł. Jeszcze nie. Tej fasolkę też trzeba wrzucić, żeby ona tutaj gdzieś była sobie. Ale cebulka wygląda... Trawa cytrynowa, żeby masło nabrało smaku. Master szef nasz. I tutaj mamy pomidorki, ogórki pokrojone, bardzo dobre. Wołowinka, proszę bardzo. Też? Jest. Ja zaraz będę miała swoje. Ale słuchaj, musisz sprawdzić tego pomidora. Nie jadłeś takiego pomidora nigdy. Znaczy, no może kiedyś, ale wiesz, jest teraz w Polsce taki sezon. Ale słodki pomidor. No nie? Nigdy nie mam tak słodkiego pomidora. Posłodziła go. Przykro jest trochę. Znowu pokręciłaś ogień, nie? Przykro. No i tak to wygląda. Fasolka jest zamrożona w ogóle. Ja zamówiłam taką wołowinę i nie muszę się bawić. To jest pieprz biały, z tego jest. better than Ah. yeah. Okay. Better than well, oh. Powiedziała, żebym tymi pałeczkami tam przewracała. Ale ja już w sumie nie będę przewracać, tylko będę jeść. Tutaj mamy limonkę, pieprz biały i to. Marcin jak zwykle albo kokos, albo sok z trzciny. No. Pani dodaje jeszcze limonki. Ten nagrywa jak zwykle. Kochanie, szczęśliwy jesteś? Ile nas to kosztowało, ta przyjemność? Pani między te przełożone łodygi wyrzuca limonki i wtedy wyciska je. A one przed wyciśnięciem wyglądają właśnie tak. My tu jechaliśmy sobie, tak sobie trochę błądzimy. Tam jest ten pomnik, który rano widzieliśmy taki złoty. 2,40. No, 2,40. Ale mówisz o tych 13 czy tych 15? O 15 mówię. Wisi ci. 2000 dongów. Ale śmiesznie, że tutaj dotarliśmy i tutaj taki street food w sumie jest. Prawdziwe życie Wietnamu. Tutaj wszystkie krzesełka są takie malutkie i tak siedzą. I są takie teorie na to, że te krzesła są takie małe. Tak, słucham. Słuchasz? No, widziałam to na filmie u wojownika. Ten, jak on się nazywał? Ten chłopak, z którym był w Wietnamie? No nieważne. Damian tam mówił. Pierwsze to jest to, że było mało surowców, więc robili najpierw drewniane z małej ilości drzewa, więc były malutkie. Oprócz tego, że są mali, więc dlatego też mniejsze potrzebują. Potem używali plastiku, więc też było tego mniej potrzeba plastiku, bo wiadomo, wszystko jest drogie i oni nie mieli pieniędzy. Trzecia teoria jest taka, że jak były takie stragany na zewnątrz
to policja konfiskowała stoły i krzesła, jak nie mieli jakiejś tam licencji i wtedy, żeby oddali te stoły i krzesła, trzeba było zapłacić mandat, który był wyższy niż często zakup nowych mebli. Więc tańsze, małe meble. A inna jest jeszcze taka, że moja babcia tak siedziała, bo moja prababcia tak siedziała, bo moja prababcia tak siedziała i tak to wszystko wygląda, dlatego są takie małe. Są to takie małe, lekkie są. Lekkie są, no ale rzeczywiście no, z ekonomicznego punktu widzenia są tańsze, a z ekologicznego punktu widzenia mniej plastiku idzie. Co prawda no, drewniane byłyby idealne. Zobaczyć Erwinę, jak siada na tym małe krzesełko. Kurde. Oni by nie wierzyli w to, że taki człowiek może na nim usiąść. No. Krzesełko by nawet nie uwierzyło. Języka angielskiego przez Wietnamczyków pokazuje nawet ten napis. Reklama zrobiona. Każdy wie, o co chodzi, błędy są nieważne. Chyba bratu brakuje tam, nie? Może chyba na tyle to ktoś rozgryzie. No. Ale wiesz, może to znaczyć zupełnie co innego tutaj. Tak samo jak się dowiedzieliśmy ostatnio, że kluby karaoke Polecam. Jak przyjdziecie do Wietnamu, to idźcie koniecznie na karaoke. z całą rodziną, mamą, babcią. No. Nie, może nie. Babcia by chciała pośpiewać do mikrofonu. To ona by mogła patrzeć tylko. No, panie podobno tam śpiewają do innego mikrofonu niż myślimy. Wam pokażemy, jest O tutaj Jezus! Jaki mały Kenzo. mały Kenzo. W ogóle kroksy to jest w ogóle coś, co tutaj jest w takiej ilości niesamowitej. I Chyba wypadł mi kontener, kurna, z Chin. no, Nie jeden. chyba że one są wietnamskie. Ciekawe. Może Crocs jest produkowany made in Vietnam na pewno. No może tak być. Potniemy później. Budynek z napisem karaoke. A, no to ja nie wiem, pamiętam, czy to nie jest w było. drugą stronę. Nam się uda tam dotrzeć. From Fukuo with Love. A zaraz tu są jakieś te jedzenia. Zabrać Paulusię na randkę do restauracji i tylko ona może wybrać tylko jedną rzecz, a wszystko inne wybieram ja. No i co wybiera dziewczyna? Lokalne wino. Oczywiście kelner nie wiedział, o co chodzi, z translatorem, dobra, poszedł na zaplecze, ja mówię, wysłali kogoś do Żabki po wino. No i co? I przynieśli butelkę wina i zagrychę. Śmierdzi mi to jakimś, kurde, samogonem z kukurydzy, ale jeszcze nie otworzyłem. Uwaga. Dobrze, że lot mamy o 15. No nie, no to jest raczej, no może wino, może nie jest to mocne, no sprawdź. Ale ładnie pachnie, bo tutaj jest to wino z tych kwiatów robione. Zobaczymy, jaką ma konsystencję i kolor. O. To chyba jednak nie jest wino. Gazu nie ma. Ja wpisałam wino, nie wódka. No dobra. No to siup. O kurwa. Przepraszam. Gruba. Okropna. Całkiem niezła. Słuchajcie. Wjechały spring rollsy. I patrzcie, to jest choinka. Czuć święta. Zobaczcie, jak ładnie jest tutaj w tej restauracji. Lampioniki, kwiaty. Pięknie. I też ma bardzo dobre opinie, bo 4,9, ale nie zamawiajcie lokalnego wina, bo przyniosą wam wódkę. Marcin nie nadąża tutaj jeść. Zobaczcie, co się dzieje. Ale co mu wjechało na talerz? Tutaj proszę bardzo. Ośmiornica. Ośmiornica, ale no bardzo dobrze wygląda. Smacznego, kochanie. Zobaczcie, podzielił się ze mną. Podzielił się. Mięta. Mięta. Normalnie, jako przystrojenia. Co? Marcin myślał, że dobrze zamówił. Znaczy, jeżeli chodzi o wygląd, to twoje normalnie... Ale i w domu takie coś zrobimy. Co? Zrobimy, tak. No. Ananaska, Krewetki. A one są chyba w jakiejś panierce, z tego co widzę. Czekolady, no. Wygląda... Danie wygląda... Petarda. I 285 000.
kosztuje 85 tysięcy. Tak. Ile? Ile? Cena Przystępna. 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 Tak, to jest na bombie. Zapomina się polskich słów. Jak się tyle podróżuje. Marcin, który nie lubi psów. Zwłaszcza z Givila. Ha, ha, ha. Cześć! Cześć! Ale ty jesteś fotogeniczny, tak! Fotogeniczny. Chodź, 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 chodź. A. Cześć! A, mama też spoko. Ja bym się nie śmiała. Zobaczcie, jak wiszą kable w Tajlandii. Normalnie na wyciągnięcie ręki. Ja mam wrażenie, że ja zaraz o nie zahaczę normalnie głową. No tak, ty, Marcin! Normalnie prawie zahaczam głową o nie. Masakra. No dobra, wchodzimy jeszcze raz do sklepu z perłami. No i zdążyliśmy na pierwszy zachód słońca. Marcina nóżki, stópki. Dzisiaj jeszcze będą chyba w masażu. Znalezienie idealnego leżaka, żeby stopy miał idealnie w środku słońca, było nietrudne. Ale jakiś zachód. Chmurka jakaś weszła. Tutaj koleś coś chodzi, zbiera. Nie wiem, co, kamyczki zbiera czy muszle. Tutaj reklamyczki. No i co, sporo osób przyszło. Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy. Takich tutaj narodowości w naszym hotelu naliczyłem. Plaża bardzo ładna, malutka i ładna. I gorąco. Duszno. O, chmura jest zamówiona dokładnie na kształt wyspy Fukui. Przeżyjmy to razem. Zobaczcie. Czy tu nie jest pięknie? Cannabis, whisky i ananas. I to tak tutaj wygląda. I tu jest złoty ananasik. Szczęśliwy Alan. No bo już jest po cannabis. Albo po whisky. Albo po whisky. I A tu, tutaj jest, zobaczcie, klub karaoke. No, taki czyli dziewczynki tutaj sprzedają dziewczynki tutaj. sprzedają. Co ty, no, o czym ty pod takim ludziom opowiadasz? To jest karaoke, po prostu dziewczyny tutaj śpiewają. Do różnych męskich mikrofonów. Na przykład. Na przykład. No, jakby ktoś nie wiedział, to karaoke. Jakby wasz chłopak powiedział, to ty idź spać kochanie, a idę na Z karaoke, kolegami idę na karaoke. to wiedz, że coś się święci. To znaczy, że oni się szykują nie do śpiewania, tylko polerują mikrofony. No a my idziemy tutaj do takiego marketu, gdzie są takie rzeczy, suweniry, tak? Suweniry, jaka jestem światowa, suweniry. Ale ludzie wychodzą z torbami. Wow. Musi być tanio. Idziemy, wyjdziemy z takimi torbami. A, no. A co tutaj się dzieje? Boże, wszyscy wychodzą z jakąś dużą ilością toreb. Patrzcie, ten też tutaj idzie. Panie, co pan robi? Co pan z tymi torbami? Co pan tam nakupił? Ile pan Tajemnica. wydał? Ile pan wydał? 1 1 300 000. 1 300 000. I dostaliśmy jeszcze w prezencie pieprz, a A paragon ma 3 metry. nasz paragon grozy wygląda tak. Ale to wszystko będzie w innym odcinku, już w Polsce nagramy, jak próbujemy właśnie rzeczy tutaj właśnie z tego marketu.
Marcin zaraz przepakuje się, do tego idziemy na masaż. No i tak wygląda nasze życie tutaj. Tak wygląda w Wietnamie. No naprawdę Jesteś dużo milionerem kupiliśmy. tutaj, po prostu. No naprawdę dużo kupiliśmy. Milion na prawo, milion na lewo. Na prawo, na lewo. Trzeba stać się milionami. Tak. Pozostało 3% baterii, ale zdążymy nagrać. Zobaczcie, dostaliśmy taki półmisek mango, bardzo dobre. Herbatkę. Jesteśmy właśnie po masażu w Green Paradise Spa. Zobaczcie, nie widać go z ulicy, ale warto go wyszukać, bo naprawdę to był najlepszy masaż, na jakim byliśmy. 5 albo 6 razy. Tak, my jesteśmy chorzy, więc chodzimy codziennie i byliśmy i na Bali, i w Tajlandii na masażu, i tutaj w Wietnamie, codziennie Ja jestem byliśmy. 10 lat młodszy. No naprawdę jest petarda i jeszcze taki poczęstunek. No, super. Podlinkuję wam to pod filmem. Jak to się nazywa? Petarda. Zobaczcie. Tutaj mamy zaraz obok hotel, a tutaj z boku jest takie fajne zejście na plażę. Cisza i relaksu. Gdzie tam jest nasz hotel, Dotąd byśmy mieli dom. a reszta to teraz. A tu jest na dom. No. Zobaczcie, jak to jest naprawdę rajsko. Ale niestety już dzisiaj musimy stąd uciekać. I wracać do roboty. Ktoś na to wszystko musi zarobić, co nie? O, zobaczcie, tutaj też można supa wypożyczyć. Nie wiem, czy tam będzie widać, ale tam pani na supie sobie pływa. Fajnie jest, bo nie ma tutaj naprawdę takiego dużego wiatru i takich ogromnych fal, więc bardzo przyjemnie się spędza czas na plaży. Zobaczcie, jakie konkretne donice i ładne drzewka w ogóle, nie? A to jest ta świątynia. O, wejście do kolejnej świątyni. Buty trzeba zdejmować, to ja tam dalej się nie zapuszczam. O. Jak to wygląda? Przyjęłam kamerę, bo ja zdjęłam buty szybko. Czy nie zostanę uszany? Tam dalej nie będę wchodziła. Tam dalej są jeszcze jakieś pomieszczenia. I mnie zostawią. Tak można na chłopa liczyć.